Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zgodność zamówienia oraz kompletność zestawu. Kiedy jesteśmy pewni, że wszystko nam się zgadza, możemy przystąpić do montażu, a do tego potrzebne nam będzie poziomica, najlepiej 2-metrowa oraz krótsza, młotek, kliny, wkrętarka z zestawem bitów, klucze imbusowe, zestaw wierteł do metalu lub do drewna, wiertarka, piana montażowa, ołówek, miarka, wałek malarski. Na początku składamy ościeżnicę aluminiową. W tym celu do długich elementów wkładamy plastikowe łączniki. Następnie przystępujemy do montażu górnej belki ościeżnicy. Kiedy dopasujemy do siebie elementy aluminiowe i będą idealnie zlicowane, przechodzimy do nawiercenia otworów w belce górnej. Pamiętajmy, że nawiercony ma być także plastikowy łącznik wewnątrz ościeżnicy. Następnie za pomocą wkrętów łączymy górną listwę z plastikowym elementem, który znajduje się wewnątrz. Kolejnym elementem naszego montażu jest nawiercenie w bocznym elemencie ościeżnicy otworów i przymocowanie plastikowego łącznika wkrętami. Teraz przechodzimy do zamontowania listwy dystansowej. Najlepiej sprawdźmy, jak pasuje na górze ościeżnicy, następnie zamontujmy ją za pomocą wkrętów na samym dole. Kolejny etap naszego montażu to zamontowanie kotew montażowych. Za pomocą wkrętów, które w instrukcji obsługi oznaczone są numerem 12, przytwierdzamy kotwy do ościeżnicy po 3 sztuki z każdej strony. Bardzo ważnym elementem jest zamontowanie puszek zawiasowych przed montażem ościeżnicy w otworze. Tak przygotowaną ościeżnicę możemy zamontować w otworze. Do osadzenia ościeżnicy na pewno będzie nam potrzebna poziomica oraz kliny. Po wypoziomowaniu ościeżnicy blokujemy ją przy użyciu klinów, cały czas pamiętając, aby zachować poziom. Kiedy nasza ościeżnica jest osadzona w otworze i zabezpieczona za pomocą klinów, przechodzimy do zamocowania jej przy użyciu pianki montażowej. Kolejny element naszego montażu to przytwierdzenie kotwy montażowej. Używamy do tego wiertarki i kołków montażowych. Po dokonaniu obróbki ościeżnicy, jak widać jest ona zlicowana ze ścianą, przychodzi czas na pomalowanie jej. W naszym zestawie mamy przygotowaną ściereczkę do odtłuszczenia aluminiowej ościeżnicy. Ściereczką należy dokładnie wyczyścić cały aluminiowy element, który za chwilę będziemy malowali. Po odtłuszczeniu zaklejamy taśmą malarską miejsce, w którym będzie osadzona uszczelka. Kiedy już zabezpieczymy naszą ościeżnicę, przechodzimy do nałożenia podkładu akrylowego do aluminium, który jest zawarty w zestawie. Pamiętajmy, aby przed użyciem podkładu dobrze go wymieszać, wstrząsając go w buteleczce około minuty. Przy pomocy wałka malarskiego nanosimy cienką warstwę podkładu na ościeżnicę. Po wyschnięciu przechodzimy do malowania ościeżnicy. Gdy już pomalujemy naszą ościeżnicę na wybrany przez nas kolor i odkleimy taśmę zabezpieczającą miejsce osadzenia naszej uszczelki, przechodzimy do montażu uszczelki, pamiętając, że uszczelka jest kierunkowa. Pamiętajmy, aby węższa strona uszczelki była od strony ościeżnicy. Uszczelkę wciskamy w naszą szczelinę, nie naciągając jej. Po zamontowaniu uszczelki montujemy okucia. Kolejny etap to montaż skrzydła. W tym celu przygotowujemy 2 kliny, na których stawiamy nasze skrzydło. Jest ono tak uniesione, abyśmy mogli zamontować zawiasy w ościeżnicy. Na koniec pozostaje nam zamontowanie klamki. Jeżeli przy zakupie wybierzemy skrzydło przeznaczone do malowania, możemy je pomalować na dowolny kolor. Nasze jest całkowicie białe.